2026. Skarbówka i władza absolutna. Monitorowanie kierowców za pomocą kamer monitoringów miejskich. Fikcja? Zapraszam na odcinek. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. No i robi się ciekawie, słuchajcie. Wyszedłem sobie na dwór, na pole, żeby sobie pokrzyczeć, bo ostatnio jak się odpaliłem przy filmie, kiedy robiłem statystyki, kiedy sprawdzałem to, jak polskie sądy respektują zakazy prowadzenia i w ogóle ile bomb jeździ na kółkach na zasadzie kierowców, którzy mają podwójny zakaz, potrójny, 15-krotny, to się przeżegnać można, ale dzisiaj to jest absolutny hit. Wyobraźcie sobie, prowadzicie firmę, wrzucacie auto na 100% ewidencji odliczania VAT-u z paliwa. I wtedy Urząd Skarbowy nakazuje Wam prowadzić książeczkę ewidencji. Gdzie jeździcie, ile kilometrów danego dnia, bo już teraz nie da się odliczyć tych szalonych 23% w skali miesiąca, żebyś wiedział, to taki Stasiu, który służbowo jeździ, nagrywa i tak dalej, może sobie odliczyłby 300 zł, może 500 zł, to o takich kwotach mówimy, nie? No i jesteś takim przedsiębiorcą, odliczasz sobie 100%, wrzuciłeś to w koszta, prowadzisz książeczkę ewidencji, mija rok, mija dwa, puk, puk, kto tam? Skarbówka. A wie Pan, że Pan tego roku i tego dnia o tej godzinie był tu i tu i tu i w takim miejscu? Myślisz sobie, ale jak? No i nagle pokazują Ci zdjęcia. A na sam koniec rąbią mandat w wysokości, nie wiem, wiecie, przestępstwo VAT-owe, poważna sprawa. Bo jak w tym kraju wygląda praworządność? Kiedy 8 razy złamiesz zakaz prowadzenia, dostajesz 9. Jesteś spoko, stary, jest okej, nie? Ale kiedy państwo się doszuka, żeś się pomylił w książce ewidencji i nie ten dzień wpisałeś, że byłeś tam w tym mieście, to Ci przypier 50 000 mandatu za wyłudzanie VAT-u. Rozumiesz? Tam cały aparat państwa będzie stał nad tym, żebyś ty z państwa nie szwabił, nie? Ale jak, nie wiem, zabijesz 3 ludzi, to nie pójdziesz siedzieć. Tak. Więc z samej góry, kciuk w górę, udostępniajcie, budujmy świadomość w społeczeństwie, jak to naprawdę wygląda. No i wychodzi na to, że żyjemy w Matrixie. Przecież to niemożliwe w 26 roku, żeby Polska tak ewoluowała. Żeby tak ścigano przestępców. Naprawdę. Krajowa Administracja Skarbowa rzeczywiście korzysta z systemu ANPRS, czyli automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych. Ministerstwo Finansów już przy uruchamianiu systemu informowało, że jego zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od podatkowych. A teraz pojawiają się przypadki wykorzystywania tych informacji przy sprawdzaniu samochodów firmowych. Czyli to już się teraz dzieje. I teraz media opisywały przedsiębiorców, których fiskus wskazywał konkretne daty i miejsca zarejestrowania ich pojazdów, zarejestrowania, kiedy tam stały, niezgodnie z prawdziwą ewidencją. Dzisiaj nie będę Wam opowiadał, że podatków nie należy płacić. Nie będę bronił. Po prostu problem tego odcinka jest zupełnie inny. Pytanie brzmi, jak potężne narzędzia kontroli państwo stworzyło wobec zwykłego obywatela i czy równie skutecznie potrafi egzekwować prawo wobec osób, które realnie zagrażają innym. Co tak naprawdę widzą kamery w Polsce? Żebyś Ty był świadomy tego, nie? System ANPRS to jest zwyczajny monitoring? Nie. To jest system, który rozpoznaje tablicę, może zapisać m.in. numer rejestracyjny, datę, godzinę, miejsce odczytu, zdjęcie tablicy, zdjęcie całego pojazdu. Tak funkcjonują systemy automatycznego rozpoznawania tablic. Czyli z punktu widzenia analizy danych, na przykład numer rejestracyjny, godzina 12:14, punkt A. 2 godziny później, punkt B. I teraz, co ciekawe, KAS została wyposażona, Krajowa Administracja Skarbowa, przez ustawodawcę w bardzo szerokie możliwości pozyskiwania i przetwarzania danych. Czyli dziś zgodnie z prawem artykuł 47 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pozwala organom KAS przetwarzać dane znajdujące się m.in. w udostępnianych bazach, rejestrach, ewidencjach i systemach informatycznych. Artykuł 52c mówi wręcz, organ KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody, których dane dotyczą. Rozumiesz, mordo? Monitorują Cię wszędzie, nagrywają Cię wszędzie, w każdym mieście, gdzie są kamery, na każdej trasie, wszędzie, gdzie tylko się da i nie muszą mieć na to zgody, bo nagle polskie państwo im pozwala. Ale jak Ty prowadzisz firmę i złamiesz RODO, bo niechcący, nie wiem, coś wypadło, rozumiesz, to dostajesz z organu od razu karę. RODO jest święte. Państwo może robić wszystko teraz z Tobą. Kumasz? I to jest ustawa. Jeszcze dalej idzie artykuł 127 w zakresie ustawowych zadań KAS. Organy mogą uzyskiwać i gromadzić, sprawdzać, przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, również bez wiedzy i zgody osoby, którą dotyczy, w granicach określonych prawem. Ale przecież jest RODO.
Jak i prawem. No i tu trzeba powiedzieć, no nagle tu jest zgodne z prawem wszystko. RODO przewiduje również przetwarzanie danych wtedy, gdy jest ono konieczne do wykonywania obowiązków prawnego albo zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dobrze, czyli teraz kolokwialnie. Ty, szaraczku, musisz sobie RODO, wszystkie regułki, zapisywać, ustawy gdzieś tam podpisywać w protokołach, informować tych klientów wszędzie RODO. Dzwonią do ciebie RODO, dzwonisz do banku RODO. Wszędzie jest RODO. Ale już administracja skarbowa może sprawdzić sobie, gdzie dany przedsiębiorca, wpisując numer rejestracyjny, przebywał na terenie całej Polski. Wszędzie, gdzie są kamery. Dziesiątki tysięcy kamer. Piękna sprawa. Czyli, słuchajcie, państwo nie pyta, panie Kowalski, czy wyraża pan zgodę, żeby Urząd Skarbowy sprawdził, czy prawidłowo płaci pan podatki. No bo przecież każdy powiedziałby, nie dziękuję, tam są drzwi. Ale ty musisz tak robić, nie? KAS może zgodnie z prawem przetwarzać określone dane bez twojej zgody, ponieważ podstawą nie jest twoja zgoda, lecz ustawa. Ustawa! To jest coś pięknego. No właśnie, przykry obowiązek ubezpieczenia samochodu możemy przekuć w zarabianie i ty możesz zarobić. Zatem jak to zrobić? Żeby zarobić i się nie narobić, ubezpieczając auto, wystarczy wejść w link, który masz podany w opisie do porównywarki ubezpieczeń MUBI. Wprowadzasz dane swojego samochodu, oblicza ci się składka od najtańszej do najdroższej i uwaga, jeżeli zdecydujesz się na zakup z podanego linku, podanej składki, która już jest naprawdę dość tania, to jeszcze dostajesz bonus 100 zł w ciągu miesiąca wraca tobie na konto nawet na 2 auta. Ale dodatkowo jeszcze masz program lojalnościowy, gdzie dostajesz link polecający i jak ty swoim znajomym dasz, żeby kupili z tego linku, to tobie na konto nabija się kasa nawet o 2000 zł. Wszystkie informacje masz w podanym linku, więc można zrobić coś fajnego z przymusu, czyli musimy ubezpieczać, no to zróbmy to mądrze, tanio i z głową. Zaglądaj. Za co przedsiębiorca może dostać po kieszeni? W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego również prywatnie, zasadniczo odliczamy 50% VAT od związanym z nich wydatków. 50% VAT z litra paliwa, czyli 12,5%, czyli 70 groszy na litrze. Na 100 litrach będzie to 70 zł. O takich kwotach mówimy. Ale jak chcesz 100%, to musisz wykazywać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności i prowadzić książkę, ewidencję. Logika wydaje się zrozumiała. Nie okradaj państwa. No tak, zgadzam się, ale jakie za to kary? No i tu się robi ciekawie, bo naprawdę przy przestępstwach VAT-owych są to srogie rzeczy. I teraz dostajesz taki mandat, kilka tysięcy nawet, za to, że wyrąbałeś skarb państwa, bo popierdolałeś sobie, że 13 byłeś w Gdańsku, a 14 byłeś w Warszawie, bo z głowy wpisywałeś, bo zapomniałeś. Faktycznie tam byłeś. Ja na przykład jeżdżę tak, że robię 120 tysięcy kilometrów rocznie po Polsce na spotkania, nagrania i inne. No i wiecie, wracam z tej trasy, zapomniało mi się, pomyliłem dane miejsca, no i już popełniłeś przestępstwo. Co się dzieje dalej? No i wyobraź sobie, jak działa państwo polskie. Bo nie jesteś przedsiębiorcą, prawda? Kiedy to oglądasz, no to sobie posłuchaj, nie? Bo to ciebie też będzie dotyczyć. Na przykład nie zapłaciłeś OC. No i wchodzi, wiecie, ta instytucja, czyli fundusz gwarancyjny, który mówi, o, kara. Nie wiem, za tam tydzień czasu bez OC, bo wyjechałeś za granicę, auto stało, nawet jakbyś udowodnił, że stało, ich to nie interesuje, prawo jest prawem, dostajesz 8 tysięcy kary. Nie zapłacisz, Urząd Skarbowy wjeżdża ci na białym koniu, patataj na konto i mówi, halt, zablokowano środki. Dostajesz mandat skarbowy, zablokowano środki. Nie zapłacisz deklaracji. Ostatnio mi się omskło, słuchajcie, enter mi się omsknął, o 3000 z kilkudziesięciu tysięcy. Oczywiście Urząd Skarbowy w ciągu 7 dni zrobił enter i zabrał mi te pieniądze z konta. Nie ma problemu w tym kraju, rozumiesz? Nie ma. Jeżeli masz problem z płaceniem mandatów i innych, wejdą ci na konto bez żadnego problemu, pieniążki są zabrane od razu, sprawa rozliczona, albo komornik jeszcze będzie potrącał z wypłaty, żeby nie było. Ale jak jesteś przedsiębiorcą, wjeżdżają, blokują tyle, ile ich, wyjeżdżają na białym koniu. Nie masz szansy się tłumaczyć. No nie masz szansy się tłumaczyć. No, szanowny Urzędzie Skarbowy, byłem w szpitalu teraz. Po prostu źle kliknąłem. Nie ma. Zaufajcie mi, nie ma. Ale to dalej mówimy o jednym państwie. Mówimy o prawie. No i teraz zmieńmy trochę stronę medalu. Bo tylko przypomnę, że to jest dalej jeden aparat państwa. Ten, który z automatu wszystko rozstrzyga. No ale przypomnę Wam artykuł 244 Kodeksu Karnego, gdzie za prowadzenie, zakaz prowadzenia pojazdów i za łamanie jego grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia. I tu nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, 36 tysięcy kierowców w Polsce, 36 tysięcy kierowców w Polsce ma już podwójny. Rekordziści 17, jak powiedziałem w ostatnim odcinku i tak dalej. Tu państwo jest okej. Tu aparat państwa mówi, no kurwa, no,
Tu cię mogą sprawdzić na każdym kroku. KAS ma władzę absolutną. Robi jakieś podpuchy naprawdę bardzo straszne. Jak ostatnio coraz więcej afer wychodzi, że pani se leżała na solarium, pani z kontroli. No, dużo niejasności w funkcjonowaniu różnych służb. Ale kiedy ty, stary, złamiesz 10 razy, tak, 17 razy, to jest rekord w Polsce, gościa, który nie siedzi w więzieniu, a ma 17 razy przywalony zakaz, czyli 17 razy go złapano i sąd dorzucał za każdym razem. To już jest spoko, ale przejdźmy sobie dalej, bo te zakazy to tak naprawdę jest uj. Pomyślcie sobie, jak prawo w tym kraju jest równe dla wszystkich. Agnieszka Z. I to jest najlepszy przypadek tego państwa. Nie pan Żak, który został skazany na 20 lat. No pięknie, ja rozumiem. Miał zakaz, był pod wpływem. Ale mamy panią Agnieszkę Z, która zabiła 3 motocyklistów. 8 maja 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim, kierująca jeepem, Agnieszka Z podczas wyprzedzania zderzyła się z motocyklami. W terenie zabudowanym laska miała 120. Wrzuciła kierunek i poleciała na czołówkę z motocyklistami. Zgadnijcie, kto przeżył, a kto nie. Prawda? Zapadł wyrok. No i myślisz sobie, dobrze, sądy działają. Polska jest naprawdę bezpiecznym krajem, możemy czuć się bezpiecznie. 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok został utrzymany, bo oczywiście apelowano i można byłoby powiedzieć koniec. Prawo wydało prawomocny wyrok, więc jesteśmy uratowani, bezpieczni. Najpierw wykonanie kary odroczono, aby skazana mogła ukończyć staż stomatologiczny. Ty rozumiesz to, nie? KAS da ci 5000 kary i dojadą cię w 3 sekundy za to, że źle wpisałeś w książkę ewidencji, a pani Agnieszka ma 5 lat bezwzględnego więzienia i ona musi staż stomatologiczny dokończyć. I sąd mówi, okej, dobra mordo, odraczamy wyrok, no nie idź, będziesz leczyć ząbki potem. Będziesz leczyć ząbki, będziesz dobrym dentystą, w Polsce nam trzeba dobrych dentystów. Myślisz, że to koniec? Prokuratura się sprzeciwia, ale 9 czerwca tego roku Sąd Rejonowy w Zgierzu odroczył wykonanie 5-letniej kary o kolejny rok, powołując się na opinię psychiatry dotyczącej stanu zdrowia skazanej. Co tu się odjeba? Czujesz to, nie? Masz przyklepane 5 lat i najpierw sąd ci mówi, dobra, faktycznie zęby są ważne w życiu. A potem mówi, biedactwo, źle się poczuło psychicznie. I teraz ja nie będę wam mówił, mama coś załatwiła. Nie mam na to dowodów, absolutnie. I wy w to też nie wierzcie, bo bez dowodów nie wierzę. To, że ktoś ma bogatych rodziców, lekarzy, dobrych adwokatów, samo w sobie nie jest dowodem żadnej korupcji. Ale nie muszę wymyślać teorii, bo fakty są wystarczająco mocne. Prokuratura zaskarża decyzję o kolejnym odroczeniu i napisała prokuratura oficjalnie, że opinia biegłego, na której sąd oparł decyzję, jest w ocenie prokuratury niejasna i wewnętrznie sprzeczna. To nie mówi ja, internetowy komentator. Nie, to mówi prokuratura okręgowa w Łodzi. Więc teraz zobaczcie, jedno prawo, a jak różne. I teraz zobaczcie na cały obraz sytuacji. Mamy jedno państwo i z jednej strony obywatel prowadzący działalność gospodarczą, ja, państwo może wiedzieć, co kupił, za ile, od kogo, jaki VAT odliczył, jaki samochód zgłosił i jaką prowadził kilometrówkę. A następnie sprawdzić cyfrowo zapis tego, gdzie samochód został zarejestrowany. Spoko, nie? Zapytamy, czy państwo ma prawo ścigać kogoś, kto tam oszukuje na VAT-ach. Tak, oczywiście, że tak i to się należy. Ale ja pytam o coś innego. Skoro potrafimy stworzyć tak szczelny system ochrony pieniędzy skarbu, to dlaczego nie potrafimy stworzyć również szczelnego systemu ochrony normalnego obywatela? Aby ludzie, tacy jak Agnieszka Z, którzy pozbawili życia, powodując wypadek, 3 osoby, które jechały prawidłowo, dlaczego komputer potrafi znaleźć samochód przedsiębiorcy, który nie zgadza się z jednym wpisem w kilometrówce, a recydywista drogowy z 17 zakazami pojawia się ponownie za kierownicą? Co w tym państwie jest nie tak? Dlaczego należność podatkowa może być egzekwowana z rachunku bankowego za pomocą całej machiny administracyjnej, ale prawomocny wyrok 5 lat więzienia za zdarzenie, w którym zginęły 3 osoby, ponad rok po prawomocnym skazaniu, wciąż nie musi oznaczać pobytu w więzieniu? Nie twierdzę, że te procedury są identyczne, ale to zadaję pytanie. Ja nie oceniam. Obywatel ma prawo spojrzeć na aparat państwa i ja, jako obywatel, zadam wam jedno pytanie. Gdzie jest ta determinacja fiskusa i urzędu skarbowego? Gdzie jest ta determinacja prawa w przypadku tego, kiedy zagrożone jest ludzkie życie? Kiedy po ulicach porusza się kilkadziesiąt tysięcy osób z zakazami prowadzenia pojazdów? Kiedy ludzie skazani prawomocnymi wyrokami żyją wśród nas,
Bo tak, bo muszą dokończyć staż stomatologiczny. Czego nie rozumiesz? Gdzie jest równość społeczna? Pomylisz się jednym wpisem, pyk, kara. Dostaniesz wyrok, luz. Trzepną ci prawko za prowadzenie po alkoholu, dadzą ci zakaz, spoko. Do 17 razy sztuka, jak to w tym kraju bywa. Mordo, podaj to dalej. Trzymajcie się. Cześć.